Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek pierwszy dotyczący interpretacji badań laboratoryjnych. Zanim przejdę do konkretnych badań laboratoryjnych, postaram się wyjaśnić, czym są, po co je wykonujemy oraz jak je interpretować. Podczas mojej pracy zawodowej jako diagnosta laboratoryjny nauczyłam się, że pomimo szerokiego dostępu do internetu, coraz więcej treści kompletnie mija się z prawdą. Niestety dotyczy to również szeroko pojętej medycyny. Przerażające jest, jak pacjenci sami się diagnozują, sami się leczą i to tylko na podstawie niezweryfikowanych treści z internetu. Niczym podpartych informacji o objawach, które moglibyśmy przypisać każdemu człowiekowi. Pacjenci naładowani wiedzą śmieciową rzadko sięgają po książki, literaturę fachową, artykuły naukowe. Z drugiej strony, długie kolejki do lekarzy, drogie wizyty prywatne i powtarzane jak mantra to samo zdanie. Jeżeli pójdę na pierwszą wizytę do lekarza z wynikami badań laboratoryjnych, to lekarz diagnozuje mnie szybciej, to będzie jedna wizyta mniej. Jestem jak najbardziej w stanie zrozumieć ekonomiczne podejście pacjentów, frustrację wynikającą z długiego oczekiwania na specjalistę, a co najważniejsze chęć znalezienia i wyleczenia choroby. Dążenie do bycia zdrowym nie powinno być jednak indywidualną sprawą każdego pacjenta. Jednocześnie nie jest to tylko etyczna i moralna odpowiedzialność lekarza. Każda osoba pracująca w służbie zdrowia, bez względu na wykonywany zawód, ma obowiązek przekazywania prawdziwej wiedzy, jej wyjaśnienie i interpretacji w przypadku niezrozumienia treści. Mówiąc inaczej, pacjent ma prawo do rzetelnej informacji, bez względu na to, kogo zapytał. Idąc tym tropem, diagnostę laboratoryjnego pracującego w laboratorium można porównać do sprzedawcy samochodowego. Jego wiedza jest ogromna, potrafi wymienić zalety i wady danego modelu, znajdzie tańszy zamiennik. I mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Jednakże zwracam uwagę na statystyczne podejście do tematu. Jednakże taka osoba nie naprawi nam samochodu. Nie weźmie tej części i jej nie zamontuje. Podobnie jest z diagnostą. I nie chodzi już tutaj o to, że diagnosta nie wypisze nam recepty. W rozmowie z pacjentami zawsze zwracam uwagę na magiczną kartę pacjenta. To lekarz przeprowadził badanie podmiotowe, wywiad lekarski, badanie przedmiotowe, badanie fizykalne, zlecił badania laboratoryjne, ale i inne, np. badania obrazowe. Jako diagnosta laboratoryjny widzę tylko kartkę papieru z cyferkami i oczywiście mogę to zinterpretować, ale nie mogę odnieść tego do konkretnego pacjenta. Dla zilustrowania tej sytuacji podam przykład. Pacjent ma problemy z układem krążenia. Na pierwszy rzut oka oczywiście tego nie widać. Pokazuje wynik INR, to znaczy parametr określający krzepliwość krwi. Norma uzależniona jest od jego stanu klinicznego. Uznam wartość prawidłową dla zupełnie innego przedziału liczbowego niż lekarz. Odpowiem, że wynik jest w normie, gdy lekarz kardiolog będzie sygnalizować zupełnie inaczej. Nie będzie to jednak błąd diagnosty laboratoryjnego. To wynik niewiedzy, której uzupełnienie trwa tyle, co wizyta lekarska. Tym oto sposobem dotarłam do pojęcia norm laboratoryjnych, inaczej określanych jako wartości referencyjne. Odeszło się już od stosowania pojęcia wynik normalny czy normatywny. Obecnie dany wynik badania laboratoryjnego jest w normie, to znaczy mieści się w przedziale wartości referencyjnych. A wartości te obejmują 95 percentyl badanej populacji ludzi zdrowych. Co to oznacza? Dla przykładu, zmierzono stężenie glukozy w osoczu krwi u 120 osób. Wykonano wykres uzyskanych wartości. Wyznaczono tzw. siatkę percentylową i określono zakres 95% wartości najczęściej występujących. Zakłada się, że wśród osób zdrowych 2,5% może mieć wyniki niższe oraz wyższe od zakresu wartości referencyjnych. Wszystko opiera się na statystyce. Jednak zakres ten jest pewnym konsensusem, biorąc pod uwagę powtarzalność rozkładu wykresów wyników danego parametru wśród populacji ludzi zdrowych. Zatem albo jest to rozkład gaussowski i wtedy wartość średnia jest najczęściej występującą, albo jest to rozkład niegaussowski i wtedy najczęściej występuje wartość modalna, która jest wartością najczęściej występującą w rozkładzie statystycznym niesymetrycznym. Dlatego wartości te nie są określane jako wartości ludzi zdrowych, tylko przedział wartości referencyjnych. Nie istnieją wyraźne granice wartości referencyjnych, dlatego niezwykle ważne jest przy ocenie pojedynczego wyniku jego łączna ocena z obrazem klinicznym pacjenta. Jego dolegliwości, objawy, wyniki badań obrazowych są niezwykle pomocne, no i oczywiście w tym przypadku niezbędne. I pamiętajmy, nie każdy wynik poza normą jest nieprawidłowy. Wpływa na to szereg czynników, poprzez wszystkie fazy procesu diagnostycznego, przedanalityczna, analityczna, postanalityczna, ale również zmienność osobnicza. Mogę tu mnożyć przykłady, dla których wartości referencyjne nie stanowią sztywnych ram odniesienia. Jednakże jesteśmy tylko ludźmi
musieliśmy stworzyć wytyczne w formie liczbowej, by uzyskać jednolite zasady oceny. Zatem po co te badania laboratoryjne? Obecnie uznaje się, że 70% decyzji lekarskich opiera się na wynikach badań laboratoryjnych. Niestety chyba jestem zmuszona powtórzyć to, co powiedziałam przed chwilą. Jednolite kryteria oceny stanu zdrowia oraz kwalifikacja choroby musi opierać się na liczbach, a jeżeli organizm dostarcza nam tyle informacji w jednej kropli krwi, w jednej kropli surowicy, to grzechem byłoby nie skorzystać, nie badać, nie analizować, nie porównywać. W mojej ocenie badania laboratoryjne to potężne działo we współczesnej medycynie. Pozwalają na szybką i dokładną diagnozę. Są punktem wyjścia do dalszej diagnostyki. To nie jest tylko odzwierciedlenie stanu zdrowia, ale również informacja o potencjalnych zagrożeniach, o wielu chorobach. To również cenny udział w profilaktyce. Jak je interpretować? Zachodnia zasada, że każdy powinien zajmować się tym, na czym się zna, najlepiej się tutaj sprawdza. Niech interpretacją naszych badań zajmą się specjaliści, lekarze oraz diagności laboratoryjni. Ten pełen merytorycznych treści wstęp miał na celu wprowadzenie Państwa do tego małego świata diagnostyki laboratoryjnej, do pełnej ciekawostek interpretacji badań laboratoryjnych. Szanując Państwa czas, już teraz zapraszam na kolejne odcinki tej serii.